Zabieramy cię do północnej Mezopotamii, do Mardin, wyjątkowego i niepowtarzalnego miasta o wielu kulturach. Na deser góra Nemrut, przez wielu uważana za cud świata. Rozpocznijmy jednak od wątku tureckiego Kurdystanu, by dokończyć ostatni film. Dzięki temu, że wokół Diyarbakır są ziemie wulkaniczne, rosną tam niezwykle słodkie arbuzy, znane na całym świecie. Mają też swój festiwal arbuza tam, ale niestety spóźniliśmy się na niego jeden dzień. W mieście Miedzi wyposażyliśmy się także w kawiarkę ręcznie robioną z bardzo dobrego materiału, grubego. A w środku znajduje się jedna z kurdyjskich kaw. Oni mają o tyle ciekawe te mieszanki, że na przykład tutaj jest wymieszana kawa z czekoladą, kardamonem, orzechami, ale kwestia ważniejsza. Od czasów wymordowania Ormian na początku XX wieku główną składową etniczną Diyarbakır, jak i całego regionu są Kurdowie. Żyli oni jednak pod ciągłym uciskiem ze strony rządu tureckiego. Skutkiem tego doszło do walk oczywiście, do powstań, ale jedyne co osiągnięto, no to zniszczenie miasta i podobno delikatnie ucisk ze strony Turcji się zmniejszył. Natomiast na niepodległość i na pełne prawa nie ma co liczyć. Wciąż będą musieli uczyć się w języku tureckim. Jesteśmy w mieście Mardin. Jest ono zupełnie inne od miast, które widzieliśmy. Znajduje się na terenie starożytnej północnej Mezopotamii. Większość zabudowy pochodzi z XV wieku. Składa się z licznych wąskich uliczek i ciasnych korytarzy. Tam که ببختنی کنو خاینگننو هذا الخط مرحبا. Very good. فیمه دفیمه خلیل بیمی دادو Merhaba, merhaba. Poznaliśmy bardzo ciekawego pana, architekta, który napisał wiele książek oraz rzeźbi takie wspaniałe rzeczy, jak tutaj widzicie. It's a replica of old Mesopotamian toys. Okay. For the children playing 6,000 years ago. System konstrukcji stosowany w Mardin. Kopuły kamienne. Dzięki maszynie, którą stworzył pan Sabah, wizjoner, 80 osób już nie musiało pracować przy wykopywaniu wykopalisk archeologicznych, za to tylko 4 osoby. Dzięki jego maszynie można było 1000 kg przenieść w ciągu 2 minut. Jesteśmy wdzięczni panu za to, że pokazał nam to, co stworzył, i wyruszamy dalej.
Spasz. Też że król. Wilka. خلیل بیمی دادو Tak naprawdę nie wiadomo, jak stary jest Mardin. Sami mieszkańcy tego nawet nie wiedzą. Mówią, że być może ma 12 000 lat, być może ma 5 000 lat. Wiemy natomiast, że przewinęło się tutaj mnóstwo kultur. Wiele imperiów rządziło tym miejscem. Obecnie miasto wciąż jest wielokulturowe. Mieszkają tutaj ludzie z Turcji, mieszkają Kurdowie, mieszkają Syryjczycy, zwłaszcza teraz po wojnie, mieszkają Arabowie. Natomiast zabudowa, którą tu widzimy, przypomina nam o czasie, kiedy rządzili tutaj Artquidzi. Wówczas zbudowali całe to miasto, zachowało się do dziś. Niestety, później w wieku XIII zostali podbici przez Mongołów, później stali się ich wasalami, później znowuż pojawiło się to Imperium Osmańskie. I cała ta długa historia. Oczywiście nie można pozostawić też bez słowa faktu, że miasto jest jednym z głównych ośrodków eksterminacji Ormian i Syryjczyków na początku XX wieku. یه بخت و میرو A teraz przenosimy się do kolejnego bardzo ciekawego miejsca. Jesteśmy nad rzeką Eufrat. Tutaj powstała w XII wieku potężna twierdza, która została zbudowana rękoma Artkwidów, tych samych, którzy mieli swoją stolicę w Mardin, w którym przed chwilą byliśmy. Jednakże, miejsce to oferuje coś znacznie większego. Otóż, obok fortecy, która stoi za mną, w okolicznych skałach, znajduje się bardzo stare miasto, o 1500 lat starsze od tej fortecy. To miasto to stolica Sumerów, w którym zachowało się nieco pamiątek, jak na przykład te inskrypcje, albo ta wspaniała płaskorzeźba przedstawiająca króla sumeryjskiego, podającego rękę Bogu. To są jakieś starożytne tunele. Bardzo gorąco w nich jest. Głębokie, długie. Jest tutaj coś jeszcze bardzo ważnego. Znajduje się tutaj bowiem święta góra Sumerów, gdzie król Nemrut 2050 lat temu ustawił te wspaniałe posągi. W okolicy znajduje się też wspaniały wąwóz, w którym jest ciepła, czysta woda. Właśnie sobie popływaliśmy. Ten wąwóz z kolei przypomina nam o tym, że w tym miejscu swoje piętno także odcisnął starożytny Rzym, bowiem rozpięli oni w III wieku tutaj ten 30-metrowy most.